Mark Cucuzzella to jeden z autorytetów biegania naturalnego. Do przybliżenia jego sylwetki skłonił mnie materiał filmowy z jego udziałem, w którym stara się wyjaśnić zagadnienie elastyczności. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza bardzo elegancki i obrazowo nazwany efekt sprężystości, który określa mianem elastic recoil, czyli elastyczny odrzut. To określenie bardzo trafnie oddawałoby ideę napędu, jakim jest elastyczność tkankowa, ale elastic recoil, który opisuje i pokazuje autor, nie jest sprężystością, jaką generują najlepsi zawodnicy na świecie. Mark mówi tak: przed wylądowaniem noga musi być wstępnie przygotowana. Wtedy dopiero pojawi się elastyczny odrzut w fazie wybicia. Na czym to przygotowanie polega według Cucuzzelli? Przebieg takiego przygotowania polega na wykonaniu koncentrycznego skurczu mięśniem pośladkowym prostującym staw biodrowy, aby przyspieszyć opadanie stopy w dół i do tyłu oraz by lądować pod środkiem masy. Według Cucuzzelli, dzięki tej akcji mięśniowej zwiększa się efekt odrzutu. Do zwiększonego efektu odrzutu przyczynia się także grupa mięśni kulszowo-goleniowych, które w fazie przygotowania do lądowania są kurczone, zginając kolano. Swoje wnioski autor opiera na obserwacji zawodników wyczynowych. W biegu Cucuzzelli nie ma sprężystości, nie ma odrzutu, w związku z tym nie ma żadnej dynamiki, tego nie widać. Dlatego też trudno jest mu zrozumieć sposób poruszania się zawodników wyczynowych, bo on tego zwyczajnie nie czuje. Podobny problem ma zresztą wielu naukowców zajmujących się biomechaniką. Wrócę jeszcze do Marka. W jego biegu ani na ułamek sekundy nie ma wytchnienia. On cały czas jest zaangażowany i napięty. Jego pomysł na wstępne napinanie mięśnia pośladkowego w wahadle przednim jest po pierwsze zaprzeczenie bezwładnościowego charakteru ruchu w wahadłach, a po drugie eliminuje mięsień pośladkowy z pracy ekscentrycznej podczas przejmowania przeciążenia. Dlaczego zwracam na to uwagę? Otóż mięsień pośladkowy to jest najmocniejszy prostownik w nodze podporowej i główny koń roboczy naszego biegu, bo wykonuje pracę ekscentryczną i gromadzi energię potencjalną sprężystości. U Cucuzzelli tego nie ma, ani w jego biegu, ani w jego teorii, w której zajmuje się drugorzędnymi rzeczami. Ponadto Cucuzzella ogranicza elastic recoil do rozcięgna i łydki, nie uwzględniając oprócz pośladkowego również czworogłowego uda. Skoro to, co pokazuje Mark Cucuzzella i o czym mówi, określa mianem elastic recoil, to prawdziwą elastyczność tkankową trzeba by określić jako elastic explosion. Miękka praca przejmowania przeciążenia i dynamicznego odbicia polega na uginaniu biodra w fazie podporu i rozciąganiu pośladka. Tak jak to widać na tym przykładzie. To nie ma nic wspólnego z obrazem usztywnionych bioder biegnącego Marka Cucuzzelli. Sprężystość jest zdolnością ciała do odkształcenia. W tym przypadku do rozciągnięcia mięśnia pośladkowego i jego powrotu do długości początkowej w fazie wybicia. U Cucuzzelli w biegu to nie występuje, dlatego opisuje elastic recoil jedynie z perspektywy dysfunkcji jego aparatu ruchu. Bieg, w którym maksymalna reakcja od podłoża przypada na moment, który zaznacza autor, nie ma dynamicznego napędu, bo nie wykorzystuje w pełni potencjalnych możliwości elastyczności tkankowej. Według autora lądowanie przed środkiem masy jest błędem. Tymczasem właśnie takie lądowanie daleko przed środkiem masy maksymalizuje dynamikę pracy skurczu ekscentrycznego. Tylko że przeciążenia muszą być przejmowane przez układ mięśniowy, przez układ największych mięśni nogi podporowej, czyli czwórkę i pośladek. Inaczej całe uderzenie przejmie na siebie układ szkieletowy, wywołując twardą, udarową i głośną pracę lądowania oraz utratę nośności, o której mówiłem w odcinku o dynamicznej stabilizacji. I tego właśnie boi się Cucuzzella oraz inni naukowcy nie uwzględniający w procesie elastyczności tkankowej rozciągania największych prostowników nogi podporowej, zwłaszcza pośladka. Dlaczego mięsień pośladkowy jest taki istotny?
Przede wszystkim ze względu na jego efektywność wynikającą z długiego ramienia działania siły. Odległość pomiędzy osią obrotu stawu biodrowego i przyczepem końcowym mięśnia na kości udowej pozwala na przenoszenie znacznych sił, ale uruchomienie tego mięśnia i uzyskanie dzięki niemu pełnego potencjału możliwości jest niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ zmiana w odczuciach biegu, jaka wtedy powstaje, jest nawet bardziej rewolucyjna niż zmiana sposobu lądowania spięty na śródstopie. Całe to zagadnienie wymaga odrębnego potraktowania, pod które będę tworzył propozycję indywidualnego treningu funkcjonalnego. Będę o tym mówił w materiale w zasadzie poświęconym tylko temu. Efekt elastyczności tkankowej albo elastic recoil w szerszym ujęciu, czyli z uwzględnieniem mięśnia czworogłowego i pośladkowego, można intensyfikować dzięki agresywnej pracy lądowania daleko przed środkiem masy. Ale ten efekt można też intensyfikować dzięki zwiększeniu szybkości rozciągania prostowników nogi podporowej w fazie przejmowania przeciążenia. I to właśnie będzie związane z koordynacją skurczu ekscentrycznego. Gdy noga wchodzi w fazę podporu, to następuje wiązanie jej poszczególnych członów, czyli odbieranie im stopni swobody na rzecz efektywnego przejmowania przeciążeń. Piszę o tym w trzeciej części artykułu o motoryce. Faza podporu ma szczególne znaczenie w przypadku miednicy, która w chwili lądowania staje się jakby wolnym końcem i od jej ułożenia zależy zachowanie nośności, zachowanie dynamicznej stabilizacji. O tym mówię z kolei w trzecim odcinku motoryki. Wyobraźmy sobie, że mam tutaj rozcięgno, tutaj mam łydkę, tutaj mięsień czworogłowy, a tutaj mięsień pośladkowy. Zwiększenie szybkości rozciągania takiego łańcucha wymagać będzie skoordynowania ich pracy w akcie równoczesnego rozciągnięcia. Uzyskanie takiego jednoczesnego rozciągnięcia da w efekcie to, co określam mianem sztywności sprężyny. Zaprezentuję przykład, którym często posługuję się, gdy chcę zobrazować zjawisko sztywności sprężyny. Widać tutaj świetny rytm biegu, to po pierwsze. Bardzo dobrą dynamikę pracy. Nie ma w niej utraty nośności, nie ma żadnej zwłoki czy przedłużonego ładowania nogi podporowej energią sprężystości. Ruch jest zwarty, agresywny i dynamiczny. Po równoczesnym gwałtownym rozciągnięciu prostowników nogi podporowej następuje błyskawiczne wybicie wywołane skracającymi się prostownikami. Widoczna szybkość działania tego mechanizmu jest obrazem dynamizmu, jaki potrafi wygenerować człowiek przy wykorzystaniu sprężystości. Można by powiedzieć, że o taki ruch chodzi, ale niestety ten zawodnik nie potrafi w pełni korzystać z potencjału elastyczności tkankowej, a widać to bardzo wyraźnie obserwując jego bieg w płaszczyźnie strzałkowej. Noga podporowa nie zgina się wystarczająco, by zaangażować bardziej do pracy zarówno mięsień czworogłowy i pośladkowy. W efekcie zawodnik wykorzystuje w pełni tylko łydkę i skacze bardziej w górę niż w dal. Dopiero zaangażowanie wszystkich prostowników jest w stanie zmienić geometrię i trajektorię ruchu, czyli poprawić ruch lokomocyjny. Tu z kolei u zawodnika w niebieskiej koszulce mamy przykład bardzo dużego zaangażowania do pracy mięśnia czworogłowego i pośladkowego, ale jednocześnie słabego zaangażowania łydki i rozcięgna, co wydłuża czas skurczu ekscentrycznego i zmniejsza potencjał sprężystości. O rozciąganiu pośladka i czwórki świadczy znaczne zgięcie w fazie podporu stawu biodrowego i przede wszystkim stawu kolanowego, bo najbardziej to widać w przebiegu geometrii zginania kolana. W tym biegu nie ma dobrej koordynacji skurczu ekscentrycznego w całym łańcuchu kinematycznym, co skutkuje gorszym rytmem biegu, nadmiernym wyciszeniem oscylacji pionowych ciała, dłuższą fazą podporu i przez to też obniżoną kadencją.
Będąc w Kenii miałem okazję krótko popracować z tym zawodnikiem i obserwować, jakim problemem było dla niego zwiększenie efektu sprężystości. Ponieważ jednak są to zagadnienia dość rozległe, dlatego poświęcę im uwagę w oddzielnym materiale. Tymczasem w poprzednim odcinku przywołałem obraz kangura jako symbolu sprężystości. Lecz w pracy z obrazami mentalnymi bardziej do takiego symbolu nadaje się struś. Dlaczego struś? Otóż dlatego, że ląduje na jedną nogę, to po pierwsze. I po drugie dlatego, że nie ma długiego ogona, zatem dobrze oddaje problem dynamicznej stabilizacji fazy podporu i przejmowania przeciążeń. Her top speed is a blazing 45 miles an hour. Sprężystość, jaką generuje struś, wykracza daleko poza fenomen zawodników afrykańskich, nadając tym samym szerszy horyzont zagadnieniu pracy nad wzorcową techniką biegu. Wizualizacja biegnącego strusia jest najlepszym obrazem mentalnym dla określenia, któremu nadałem nazwę spring hunting, czyli polowanie na sprężynę. To określenie zawiera i świetnie oddaje istotę jakości biegu, jak i stanu umysłu biegnącego. Jeżeli chodzi o jakość, to obraz jakości, to trenowanie biegania sprowadza się tu do szukania jak największej sprężystości przy zachowaniu ogólnego rozluźnienia ciała. Jeżeli chodzi o stan umysłu, jaki temu towarzyszy, to jest to połączenie koncentracji, czujności i pełnego zaangażowania przy jednoczesnej cierpliwości, wyciszeniu, wyłączeniu oczekiwań, wyłączeniu ambicji, tak jak w trybie polowania. Zanim przejdę do tej ostatniej już cechy wzorcowej techniki biegu, to wspomnę o innej umiejętności, która nie jest cechą ruchu, ale jest bardzo przydatna w pracy nad ruchem, czyli do spostrzegawczości. W każdym z poprzednich odcinków umieściłem gdzieś Pokémona. W pierwszym odcinku jest cały czas w miniaturze filmu, w drugim odcinku na schodach, w kolejnym za słupkiem i w ostatnim pośród traw. Wyostrzona spostrzegawczość pozwala dostrzec wiele aspektów biegu i bardzo pomaga w pracy nad ruchem. Luz to takie potoczne ujęcie cechy wzorcowej techniki biegu, gdzie ruchowi biegowemu towarzyszy swoboda, gracja, elegancja, bezwładność wykonania. Przeciwstawne im określenia to spięcie, blokada, ograniczenie albo trudność wykonania ruchu. Ogólnie pojęty luz kojarzy się ze swobodą sposobu bycia i stanem umysłu, który jest manifestowany przez ciało. W naszej kulturze samoistna swoboda bycia rzadko występuje, chyba że jest wsparta jakimiś używkami, które pozwalają i usprawiedliwiają wyjście z przypisanych nam w społeczeństwie ról. Na luz ma wpływ wiele czynników. Stres życia codziennego, brak czasu, czyli ciągły pośpiech, zachodnia kultura etosu pracy itd. Nawet bezczynność potrafi być źródłem stresu. Każdy zna słynny wiersz Brzechwy: na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. W naszej kulturze nic nie robienie nie jest dobrze przyjmowane. Dzieci uczy się tego, że ciągle trzeba coś robić, dlatego nic nie robienie rodzi niepokój i poczucie winy, a zatem też jest źródłem stresu. To jest przykład socjalizacji od najmłodszych lat. Wszystkie te czynniki znajdują odbicie w naszym ciele i odkładają się w nim w postaci zwiększonego napięcia mięśniowego. To jest jeden aspekt luzu lub jego braku i przyczyn podwyższonego tonusu mięśniowego. Drugi aspekt luzu to ten już taki powiązany z propriocepcją. Propriocepcja, czyli czucie głębokie, łączy klamrą wszystkie dotychczasowe cechy wzorca ruchu. Bez dobrego czucia, czyli de facto bez rozluźnienia się, nie sposób wyczuć rytmu biegu, pulsacji. Nie istnieje koordynacja pracy rąk i nóg, nie ma sprężystości itd. itd.
Napięte ciało nie daje nam żadnych subtelnych sygnałów, żadnego feedbacku. Dlatego gdy nie ma luzu, to nie sposób skutecznie pracować nad techniką biegu, bo nie czujemy naszego ciała. A Mark Cucuzella jest tego dobrym przykładem. Przykładem permanentnie napiętego ciała. O luzie najlepiej mówi się przy okazji treningu technicznego lub funkcjonalnego, zatem praktycznej pracy nad ruchem. Dlatego będę do niego nawiązywał w kolejnych odcinkach.